Wyjeżdżając na dłuższy czas, dokarmiłem swój zakwas i słuchajcie, wrzuciłem go do zamrażarki. Dzisiaj go wyjąłem i zobaczymy, czy ruszy i czy uda się zrobić nam normalny chlebek. Wydaje mi się, że raczej tak. Zamarznięty na kamień. Zobaczymy, co z tego będzie. A tutaj nasze poranne soczki. Od razu zakupiłem mega fajny imbyr. Przy okazji wam pokażę. Jest co? Ja mam kawał łapy, a ten jest potężny. Gdzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z 6 napoi z jednego. No i zobaczmy. Zakwas mój odmarzł, ale pachnie ładnie, ale nie ruszył nic. Więc teraz dorzucę do niego łyżeczkę mąki. Najnormalniej w świecie go dokarmię. I robię na oko łyżkę. Chociaż jest bardzo taki luźny, mogłem tej wody nie dolewać. Ale jak tak, to dam 2 łyżki mąki. No i zobaczę, chyba ze 3 teraz poszły, 2. 3 łyżki mąki na danie mu szansy, żeby ruszył. Jak ruszy, to zrobimy sobie pyszny chlebuś i dobry patent na przechowanie zakwasu. Jak się wyjeżdża? Mnie nie było miesiąc. Myślę, że będzie ok. Jak widzicie, zakwasik podwoił swoją objętość. Zapach jest bardzo dobry. Troszkę za dużo wody mu dałem, ale teraz dokarmiam go ostatni raz bez wody i myślę, że za 2-4 godziny, zależy od temperatury, w jakim będzie stał, nie przekraczajmy 30 stopni, będzie gotowy do użycia i upieczony chlebek. Kochani, jak widzicie, zakwas przetrwał próbę zamrażania i teraz pobudziłem go bardzo ładnie. Idealny zapach, więc zróbmy chlebek. Zrobimy go z przepisu 700 do 300, czyli 700 g mąki żytniej, 300 pszennej, woda, 200 g zakwasu damy. I oczywiście zostawimy na dnie resztę zakwasu, dorzucimy mąki żytniej, wrzucimy go do lodówki. To był na następny raz.
wyrabiamy do jednej pięknej, jednolitej masy. Mi zajmuje to około 10 minut. Dobrze, teraz olejem bądź masłem smarujemy nasze blaszki. Trochę masełka. Na koniec dodam jeszcze po łyżeczce oleju. I wszystko jeszcze raz ładnie rozmaruję. No i zabieramy się do porcjowania naszego ciasta. Prosty sposób na 3. Przygotowałem sobie tutaj wodę, bo bardzo ułatwi nam sprawę przyklejającego się ciasta. Formujemy nasze chlebki. Tak uformowane chleby odstawiam do wyrośnięcia. Mają podwoić swoją objętość. W zależności od temperatury. Najważniejsze, żeby nie przekraczała, jeżeli będziemy chcieli ją utrzymać w piekarniku, żeby nie przekraczała 30 stopni. Do 30 stopni chlebek wyrasta nam najlepiej. Ja je położę obok grzejnika, gdyż mamy jeszcze chłodne dni. Podwoją swoją objętość, czyli mniej więcej będą na równo. Zostało mi około 100 gram, więc taka ilość chlebów starczy mi na 1,5 tygodnia. Dodaję 2 łyżki wody, 2 łyżki mąki pszennej, mąki żytniej, przepraszam. 2 łyżki mąki żytniej, mieszam to dokładnie. Robię to w miarę gęste, żeby ten zakwas miał jak najwolniejszy proces, a najbardziej zwolni go miejsce w lodówce. Bo będzie pobudzany
przed kolejnymi wypiekami chlebka. Wracam do Was, jak wyrosną chlebki. Zostało mi około 100 gram, więc taka ilość chlebów starczy mi na 1,5 tygodnia. Dodaję 2 łyżki wody, 2 łyżki mąki pszennej, mąki żytniej, przepraszam. 2 łyżki mąki żytniej, mieszam to dokładnie. Robię to w miarę gęste, żeby ten zakwas miał jak najwolniejszy proces, a najbardziej zwolni go miejsce w lodówce. Bo będzie pobudzany przed kolejnymi wypiekami chlebka. Delikatnie, by nam nie opadł. Mam w nim kamień od pizzy, ale to nic nie znaczy, nie bierzcie tego pod uwagę. Zostawiam piekarnik dalej ustawiony na maksa 5 minut i po 5 minutach będę schodził do temperatury 190 stopni. Upłynęło 35 minut ostatniego etapu pieczenia. Przygotowałem sobie deskę. Tutaj mam podstawkę, na której umieszczę nasz chlebek, żeby się nie odparzył. Jak jest magia. Jest pięknie. Ręcznik. Ważne jest, by odstawić chlebek do pełnego wystygnięcia na 2-3 godziny, po czym będziemy go jeść. Jakbyście wyjmowali swój chlebek, nie byłby tak ładnie zarumieniony, wrzućmy go z powrotem i jeszcze dopieczmy. Nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak wspomniałem, każdy piekarnik ma swoje grymasy. I tutaj pięknie. Widzicie, on paruje, dlatego ja go kładę tutaj, żeby był w powietrzu, żeby się nam nie odparzył. Ślicznie. Aż mnie kordzi, żeby go ukroić. Zostawmy go. Niech dojdzie do siebie. On teraz, to jest również ważny dla niego etap, by ostudził się swoim rytmem. Wrócimy do niego za 2-3 godziny. A w moim przypadku rano jest 11, więc idę spać i na śniadanko spróbujemy chlebka. Moi mili, jeszcze cały dom pachnie o poranku świeżutkim chlebem. No, czas go ukroić i spróbować do tego pysznego śniadanka. Jak widzicie, piękna pogoda u mnie. Chlebki pięknie ostygły. Zobaczmy, jak wyglądają w środku.
Słuchajcie, polecam. Nie tylko na śniadanie. Co swoje, to swoje. Samych smacznych dni i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.